Jest kolejne weto energetyczne prezydenta. Rozstanie ostatnich klientów na ropę Rosji wymaga woli politycznej, ale płacą już za tę zależność po kolejnej blokadzie ropociągu Przyjaźń. Trump bierze się za wiatraki. Jest 26 sierpnia 2025 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Eskalacja wokół Przyjaźni pokazuje zależność ostatnich kupców ropy Kremla. Zależność od ropy z Rosji mści się na koniach trojańskich Kremla na Słowacji i Węgrzech, które torpedują politykę europejską w sprawie inwazji na Ukrainie. To zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego dla nich oraz regionu. Jak eskaluje spór o ropociąg Przyjaźń? Atak ukraiński na ropociąg Przyjaźń w Rosji z 24 sierpnia po raz kolejny zatrzymał dostawy ropy do ostatnich klientów na ten surowiec w Europie, czyli do Słowacji oraz Węgier. W odpowiedzi na atak Ukrainy na ropociąg Przyjaźń z Rosji, minister spraw zagranicznych Słowacji przypomniał, że Ukraińcy czerpią 10% oleju napędowego przez terytorium słowackie. Ataki nie służą samej Ukrainie, ostrzegł. Z kolei Węgry zagroziły Ukrainie zatrzymaniem dostaw energii elektrycznej, która w 40% pochodzi z tego kierunku. Budapeszt i Bratysława wysłały list do Komisji Europejskiej, w której protestują przeciwko działaniom Ukrainy. Komisja Europejska przypomniała tym krajom, że posiadają zapasy ropy oraz paliw na 90 dni zapotrzebowania i nie ma bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa dostaw. Szef węgierskiego MOL-a Zsolt Hernadi skrytykował w Mandiner Maxima politykę Unii Europejskiej. Jego zdaniem cel porzucenia surowców rosyjskich do 2027 roku z programu REPowerEU jest upolityczniony. To decyzja motywowana politycznie i głupia. Matematyka się w niej nie zgadza, ocenił prezes MOL-a. Dzisiaj sekretem nie jest tania rosyjska ropa, ale nasza zdolność do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw w regionie, dodał. To Węgrzy i Słowacy, którzy są zaopatrywani w ropę przez MOL oraz zależny od niego Slovnaft, zablokowali ostrzejsze sankcje w sprawie ropy rosyjskiej. Za ich sprawą REPowerEU zakłada jedynie postulat przedstawienia planów krajowych w tej sprawie. Czy Słowacja i Węgry są w stanie porzucić ropę z Rosji? Dane Center for Research on Energy and Clean Air pokazują, że Węgry i Słowacja sprowadzały 87% ropy z Rosji w 2024 roku. Całość docierała jedynym szlakiem w postaci ropociągu Przyjaźń. To zagrożenie bezpieczeństwa dostaw do tych krajów w obliczu wojny na Ukrainie. Nie ma barier technicznych ani infrastrukturalnych uniemożliwiających tym krajom uniezależnienie od ropy z Rosji. Ropociąg Adria, czyli z naftoportu w Chorwacji, pozostaje niewykorzystany w pełni. Brakuje woli politycznej, czytamy w raporcie. W ten sposób zależność ostatnich klientów na ropę Rosji od jej surowców torpeduje politykę europejską w sprawie inwazji na Ukrainie. Jest ona także zagrożeniem bezpieczeństwa dostaw do Europy Środkowo-Wschodniej. Alternatywa jest w zasięgu ręki, ale wymaga woli politycznej. Czy będzie wola polityczna realnej dywersyfikacji na Słowacji i Węgrzech? Czechy rozstały się ostatecznie z dostawami ropy z Rosji w czerwcu 2025 roku dzięki dywersyfikacji z wykorzystaniem rozbudowy ropociągu transalpejskiego. Węgry i Słowacja mogą uczynić podobnie, wykorzystując istniejącą infrastrukturę z Chorwacji. Nie jest jednak jasne, czy taka zmiana wymaga przetasowania politycznego w tych krajach rządzonych obecnie przez siły prorosyjskie. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Kolejne weto energetyczne. Prezydent RP zawetował ustawę o deregulacji energetyki. Jego rzecznik uznał, że te przepisy wprowadzają samowolkę, dając prawo do budowy źródeł odnawialnych o mocy do 5 MW bez licencji. Może pojawić się kontrpropozycja, bo deregulacja jest wspierana przez doradców prezydenta. Minister o zmianach w spółkach. Jeśli widzę, że spółka jest dobrze zarządzana, ma pomysł i skutecznie go realizuje, nie oznacza to, że muszę tylko dla zasady wymieniać pół zarządu, powiedział minister aktywów państwowych Wojciech Balczon w Rzeczpospolitej. Ale to także nie oznacza, że zmian nie będzie. W wielu miejscach są poważne wątpliwości, a mamy też kilka trudnych przypadków, które stanowią duże wyzwanie, dodał w Rzeczpospolitej. Premier RP spotkał się ze swym kanadyjskim odpowiednikiem. Mówili na konferencji prasowej m.in. o współpracy energetycznej.
Deklaracje nie są tak ważne jak działania, a nasze działania dotyczą energetyki, SMR-ów, o których rozmawialiśmy, energetyki jądrowej, OZE, surowców krytycznych oraz lotnictwa, wyliczał Mark Carney. Ontario Power Generation chce zbudować pierwszy BWR X300 na świecie. Orlen i Syntos negocjują warunki współpracy przy budowie 2 takich reaktorów w Polsce, a więcej na blogu. Teraz wieści z Europy. Doszło do blackoutu szwedzkiej wyspy Gotlandia. Według informacji szwedzkiego operatora GAB zawiniła usterka instalacji na lądzie w Ygne z 23 sierpnia. To odpowiedź na spekulacje o możliwości sabotażu rosyjskiego, jak przecięcie kabla Estlink 2 w 2024 roku. CBAM uderzy w rafinerię. Według think tanku Sandbag wprowadzenie mechanizmu dostosowania na granicy CBAM usunęłoby darmowe uprawnienia do emisji CO2 o wartości 35 miliardów euro, jeśli zostałby rozciągnięty na sektor wydobycia, rafinerii oraz produktów chemicznych. To wyzwanie dla przemysłu rafineryjnego w Europie. Jeszcze wieści ze świata. USA przyjrzą się wiatrakom. Departament Handlu USA dodał turbiny wiatrowe na listę produktów objętych cłami 50% na zawartość aluminium i stali. Amerykanie chcą obniżyć zależność od importu tych urządzeń, które według Wood Mackenzie pochodzą w 41% z Unii Europejskiej. Uderzenie Trumpa w Duńczyków. Akcje Ørsted zanotowały na początku tygodnia spadek wartości o 17% z 214 do 177 duńskich koron za akcję po decyzji administracji USA o blokadzie projektu Revolution Wind. Ich wartość spadła od stycznia o 87%. Iran grozi blokadą naftową. Przywódca religijny Iranu Ali Khamenei ostrzegł, że Iran może wprowadzić ograniczenia dostępu do cieśniny Ormus, które podniosą ceny ropy do $200 za baryłkę. Iran prezentował takie groźby w przeszłości, ale dotąd nie zablokował cieśniny, którą płynie 84% globalnych dostaw ropy. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następna oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.